Siema, opowiem Wam dzisiaj o obiektywie, który chyba jest najdłuższy w mojej historii, jaki posiadałem. Zapraszam na odcinek. Zajmiemy się dzisiaj obiektywem anamorficznym od Sirui 150 mm ze światłem 2,9. Ja posiadam już inne obiektywy od Sirui, są to 35 mm oraz 135 mm. I ja tymi obiektywami bawiłem się tam na wycieczce w LA z rodzinnej i tam je też zrecenzowałem. I kiedy Sirui napisało do mnie, że hej, mamy kolejny obiektyw, który czy nie chciałby zrecenzować, napisałem, że z ogromną przyjemnością. Potem przyszła natomiast taka refleksja, że 150 mm to jest bardzo długie, nie wiem czy kiedykolwiek w ogóle używałem takiej ogniskowej prywatnie, więc uznałem, super wyzwanie, zróbmy to. I przyszedł do mnie ten obiektyw, rozpakowałem, zobaczyłem, zamocowałem. Kiedy bawiłem się nim ujęciami tele, no to jakby okej, wszystko spoko, ale kiedy zacząłem robić im ujęcia makro, no to wtedy zaczęła się naprawdę magia. Do czegokolwiek bym nie przyłożył tego obiektywu, z bliska wyglądało to oszałamiająco fajnie. Fajne jest to rozmycie, super jest ta taka zachowana ostrość w tym wszystkim. Ja nie do końca jestem fanem tej flary akurat w tym wypadku, bo ona jest bardzo mocna. Jeśli na przykład mamy mikroobiekt i wpada nam tam ostre światło, no to jest bardzo dominujące. Trzeba bardzo z tym uważać, bo ta flarka jest mocno niebieska i ona mocno przejmuje obrazek. Jeśli ktoś lubi na przykład taki mocny charakter anamorficzny, no to ta seria w ogóle jest dla tej osoby, bo naprawdę ta flarka tutaj jest taka mocno anamorficzna. Niemniej jednak trochę mnie bolało to w tej wersji, dlatego na przykład jak ja starałem się nagrywać wszystkie ujęcia, to nie pod słońce, tylko raczej ze słońcem po prostu, żeby ładnie rysowało mi dany obiekt. No i po takim zaspokojeniu swoich takich potrzeb makro uznałem, że trzeba zrobić z tym jakiś film i zaprosiłem sobie do tego jeszcze tutaj wszystkie piątki, żeby można było pokazać Wam, gdzie się dzieje dana sytuacja. Zaprosiłem również moją żonkę do filmu i nagraliśmy taki mikrofotograficzny film w lesie. Więc miałem tam fajny pretekst na przykład na nagranie zmiany kliszy, na szukanie ostrości, na pokazanie jak miech działa. I super zdał się on również do takich portretowych sytuacji. Kiedy odszedłem na jakąś tam odległość 5-6 metrów, no to portrety, które tworzy ten obiektyw są prześliczne, więc uznałem, że jest to obiektyw zarówno do makro, jak i do portretu. Gdzie na przykład przy 135 mm ja się super bawiłem z tym obiektywem pod względem takiej szukania panoramy, robienia ujęcia tele. On się naprawdę tam dobrze sprawdzał. Myślę, że ten obiektyw również by dał radę w warunkach, w których wtedy byliśmy. Niemniej jednak byliśmy teraz w Polsce i uznałem, że trzeba coś nagrać tutaj, więc szukając takiego najładniejszego miejsca, uznałem, że jedziemy do lasu, gdzie to tło się bardzo ładnie rozmyje. Było to taka pora zachodzącego słońca, więc super to wszystko tutaj ze sobą współgrało. Obiektyw ostrzy od 58 cm, co przy 150 mm jest mega blisko i da się naprawdę z tym porobić cudowne rzeczy. Sama budowa obiektywu jest wykonana bardzo solidnie. Jest to kawał dobrego obiektywu, jest przede wszystkim on ciężki. Na przykład kiedy ja sobie wieszałam go z moją R6, która jest obecnie nagrywany ten odcinek, to ja ten zestaw przymocowałam bezpośrednio do obiektywu, jeśli chodzi o stopkę, bo po prostu obiektyw jest dużo cięższy niż sama body, więc na przykład kiedy podpięlibyśmy go sobie na przykład pod reda komody, no to wtedy nam się to fajnie wyważa. Ale na przykład pod taki zestaw jaki ja posiadam, czyli R6, no to zdecydowanie to wydaje mi się, nie zaryzykowałbym zawiesić całego obiektywu na mocowanie od Canona, bo rzeczywiście mogłoby się coś tutaj dziwnego albo mógłbym coś uszkodzić, więc dużo bezpieczniej było zamocować to po prostu na stopce od obiektywu, który jest tutaj od razu w zestawie.
rozmiarowo, jeśli miałbym go porównać do 135 mm, to one są identyczne, jeśli chodzi o takie parametry zewnętrzne. Wagowo wydaje mi się, że też jest to bardzo podobne, na pewno nie odbiega to jakoś totalnie od siebie, ale jeśli chodzi o rozmiar, to jest 1 do 1. One są milimetr w milimetr identyczne. I co jeszcze jest fajne i to, za co ja uwielbiam szkła filmowe, to, że wszystkie te zębatki są w jednej linii. Także przy zmianie obiektywu nie musimy przesuwać silnika od ostrości, czy na przykład od przesłony. Wszystko zostaje w tym samym miejscu. Tak więc, tak jak mówiłem na początku filmu, nie pracowałem jeszcze nad tak długiej ogniskowej. Moim ostatnim właśnie przeżyciem, jeśli chodzi o taką długą ogniskową, było 135 mm, również od Sirui, ale kiedy dostałem ten obiektyw, kiedy go otworzyłem, zobaczyłem, podpiąłem go pod aparat, no to powiem szczerze, że wydarzyło się coś fajnego, bo moja głowa zaczęła pracować, szukać, myśleć, zastanawiać się, co można zrobić za pomocą tak długiego obiektywu. No i powstały wtedy dla tego ujęcia makro, bardzo mi się to spodobało, a potem z takich ujęć makro przerodził się pomysł, a co jeśli na przykład zrobić ujęcia aparatu w lesie, jakieś historie do tego dorobić, co by się wtedy mogło wydarzyć. I takimi kroczkami doszliśmy do nawet jakiejś takiej krótkiej fabułki, którą miałem przyjemność zrealizować, przy której bawiłem się naprawdę świetnie. Mega lubię w ogóle tą serię obiektywów i na przykład z Sirui 35 mm ja byłem ostatnio na takim rodzinnym wyjeździe na Materze, gdzie po prostu zrobiłem sobie taki film podróży i powiem szczerze, że ten obiektyw z moją R6, no to był mega fajny, lekki, turystyczny zestawik, gdzie sprawdziło się to mega dobrze i ja się dobrze w ogóle bawiłem z takim zestawem, bo wiadomo, coś jest bardziej anamorficzne, to jest to bardziej filmowe, a że byłem w miasteczku Jamesa Bonda z ostatniej serii, no to tym bardziej fajnie to wszystko tutaj podkreślało. Więc super jest się bawić takimi obiektywami, bo to mega otwiera głowę, szuka się inspiracji, szuka się jakichś takich różnych doświadczeń i po prostu zostaje się w tej naszej kreatywnej bańce, którą my jako twórcy uwielbiamy. To, co jeszcze jest warte dodania, to że squeeze tego obiektywu to jest 1,6, czyli tak samo jak w wypadku 35 mm. Różnicą jest tylko tutaj 135 mm, bo tutaj jest po prostu to 1,8. Mega lubię tego typu współpracę, bo recenzując tego typu rzeczy staram się naprawdę wejść w to w 100%, szukać, bawić się, żeby nie była to taka sucha recenzja, że przeczytam parametry ze strony producenta i po recenzji. Nie, ja staram się naprawdę tym pobawić, poszukać, poeksperymentować, bo to też robi dobrze mi, przekłada się to na przykład na inne moje projekty, bo na przykład coś się potrenuję, popróbuję i również Was zachęcam do tego, żeby trenować, bawić się, wypożyczać sprzęt, jeśli nie możecie sobie pozwolić na komputer, żeby po prostu ta Wasza kreatywność cały czas była pobudzona i żeby ona sobie działała, bo nie ma nic bardziej przykrego, na przykład jeśli twórca, osoba, która robi zdjęcia czy filmuje, była taka bierna i nie rozwijała się. Więc życzę Wam tego, żebyście byli zawsze kreatywni, próbowali, tworzyli i jarali się i cieszyli się tym, co tworzycie, bo to jest taka fajna energia po prostu, żeby iść przez życie. Dziękuję Wam za dzisiaj, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!